Muszę się wam do czegoś przyznać. Ostatnie Call of Duty, w które realnie grałem, to bodajże oryginalne Modern Warfare 2. Zatrzymałem się w tej serii jakieś 10 lat temu i patrząc na recenzje kolejnych i kolejnych części, to niewiele traciłem. Warzona 1 odpaliłem na jakieś 2 mecze, po czym zwolniłem miejsce na dysku. Zwyczajnie się od niego odbiłem. Nie dlatego, że gra była zła, tylko mnogość konkurencyjnych tytułów była na tyle duża, że wolałem pograć w coś innego. Niemniej jednak Warzone 1 odniósł wielki sukces. Dokładnych danych nie ma, ale nawet te szacowane są kosmiczne. Niektóre źródła twierdzą, że w szczytowych momentach Warzone zarabiał ponad 5 milionów dolarów dziennie, co daje szalone 3600 dolarów na minutę. Nic dziwnego, że twórcy zaprezentowali nam Warzone 2. Miliardy dolarów rocznie. W każdym razie, Warzone 2 odpaliłem jako totalny nieogar i szczerze, naprawdę dobrze się bawię, jestem wręcz zaskoczony, no ale... Jest sporo rzeczy, które chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem grać. Radujcie się więc, bo dzisiaj wszystkiego się dowiecie. Siema, ja nazywam się Trebor i opowiadam o grach. Dzisiaj zapraszam cię na... Warzone 2, a raczej Warzone 2.0. Tak, zrobili niemal to samo co Blizzard z Overwatchem. Jest mniej lub bardziej kontynuacją Warzone 1. Czemu mówię, że niemal to samo co z Overwatchem? Bo w przypadku Warzona pierwsza część dalej działa, to znaczy chwilowo nie, ale na dniach ma wrócić jako Warzone Caldera, a jej druga część jest bardziej ewolucją, ale podaną na osobnym talerzu. Nikt ci nie zabrał talerza, dodał 3 ziemniaczki, surówkę i oddał mówiąc tak, to nowe danie proszę pana. Nie, Warzone 2 próbuje być faktycznym rozwinięciem poprzednika, zmieniając coś więcej niż podanie nowej mapy. A, no i oczywiście też jest free to play, także nasz portfel może spać spokojnie. Dobra, czym faktycznie jest Strefa Wojny 2? Otóż jest to trzecie podejście Call of Duty do trybu Battle Royale. Ktoś pamięta jeszcze Blackout? A czym jest Battle Royale? W teorii to mniej lub więcej graczy leci sobie samolotem nad daną lokacją, skacze, ląduje, zbiera łupy i walczy o przetrwanie na zacieśniającym się obszarze. W przypadku Warzone mapę otacza trujący gaz. Ostatni na polu bitwy gracz, tudzież drużyna, wygrywa, po czym odlatuje w siną dal. W praktyce zależnie od gry może to być na przykład leżenie w krzakach, kampienie w toalecie, robienie zadań albo ogólna masakra. W Call of Duty mamy wszystkiego po trochu. No i fajnie. Myślisz sobie, dobra Trebor, ja wiem co to jest Warzone, do rzeczy. Dobrze, postaram się omówić wszystkie najważniejsze mechaniki, bez wchodzenia bardzo w szczegóły oraz dla starych graczy podkreślić, jakie nowości spotkają ich w dwójce. Przy okazji, jeśli film ci się spodoba, to rozważ proszę zostawienie suba, będę wdzięczny. Zacznijmy więc od początku. W Warzone 2 do wyboru mamy 2 główne tryby podzielone na warianty. Pierwszy tryb to DMZ, o którym powiem co nieco później, oraz klasyczny Battle Royale, na którym skupię się najbardziej. Grać można samemu w dwójki, w trójki, w czwórki oraz uwaga nowość, są też warianty z widokiem z trzeciej osoby, które osobiście mi nie podeszły, ale od Fortnite i PUBG też się odbiłem, więc może to zwyczajnie nie dla mnie. Co do samych trybów, to zależnie od wyboru będziemy ścierać się na innym rozmiarze mapy. W każdym razie, wybieramy tryb i lecimy. To znaczy lecimy testowo, bo pierw czeka nas mała rozgrzewka. W ramach szykowania lobby do gry lądujemy sobie z innymi graczami w jednym miejscu i strzelamy do siebie z gotowych zestawów broni. Rozgrzewka trwa do minuty, po czym wita nas animacja przygotowywania do skoku. W ogóle świetnie to wygląda, cały team jest pokazany niczym grupa złodówców, z którymi lepiej nie zadzierać. Jedną z nowości jest nowa mapa, czyli Al-Mazrah. Jest ogromna, różnorodna i w mojej opinii naprawdę nieźle zaprojektowana. Jest tu centrum miasta, lotnisko, porty, obserwatorium, hangary, cmentarz, no cała masa miejsc, jakie możemy spotkać w dużych miastach. Ale skondensowane na sensownej wielkości terenie. Mamy też dość wysokie budynki, na które możemy wejść windą lub schodami, a te są straszne. Wróćmy do samolotu. Każdy z drużyny może zasugerować, gdzie będziecie lądować, nie przegapcie też, jeśli ktoś wyskoczy, bo nie jest tu tak jak na przykład w Apex Legends, że podczas skoku lecicie razem złączeni. Nie, Warzone stawia na indywidualistów. Jeśli chodzi o sam skok, mamy 2 szkoły lotu, blisko lub daleko. Lotu blisko myślę, że nie ma co za bardzo wyjaśniać, no ale większy dystans nie jest już taki oczywisty i tak prosty. Żadna magiczna siła nie napędza naszego lotu, więc po skoku mamy chwilę pędu, który pcha nas do przodu, ale po jakimś czasie on znika i zaczynamy bardziej spadać aniżeli lecieć. Wtedy musimy otworzyć na moment spadochron i od razu go przeciąć. Da nam to kolejną porcję pędu, więc otwieraj spadochron w razie potrzeb tak, aby dotrzeć tak daleko jak potrzebujesz.
Jak już dotrzesz na ziemię, jak najszybciej szukaj broni, kasy i innych elementów wyposażenia tak, aby mieć przewagę nad wrogiem. Tutaj mógłbym naprawdę długo opowiadać, więc w dużym skrócie. Mamy wszelkie maści bronie. Pistolety, strzelby, karabiny, snajperki, a nawet wyrzutnie rakiet. Mamy granaty taktyczne, ofensywne, dymne, flesze, mołotowy i tym podobne. Dalej mamy ulepszenia polowe, czyli wszelkie drony, wieżyczki, stymulanty i inne pomocnicze klamoty. Tutaj mamy też sporą nowość. Pistolet, którym możemy na odległość podnieść poległego kompana. Wystarczy wyjąć i w niego strzelić. Siebie też możemy nim podnieść, tak swoją drogą. Idąc dalej, mamy jeszcze tak zwane nagrody za serię, czyli specjalne, niezwykle mocne przedmioty, takie jak naloty, skanowanie lokacji w celu znalezienia wroga i tak dalej. Jest tego cała masa, ale otwierając plecak możemy zobaczyć, co w pośpiechu się podniosło. Czekaj. Jaki plecak? Tak, w Warzone 2 wprowadzili podobne rozwiązanie znane z innych gier. Plecaki są w różnych rozmiarach i nosimy w nich amunicję, kasę oraz ekwipunek. Niestety sporo graczy skarży się, że system zarządzania plecakiem jest fatalny i ja osobiście się z tym zgadzam. Temat jest głośny, więc pewnie za jakiś czas pojawią się poprawki. Kolejną rzeczą są środki transportu. Po mieście rozsiane są wszelkie maści pojazdy, mamy kłady, ciężarówki, samochody, helikoptery, również bojowe oraz łódki. Pływać bez łodzi też się da jak coś. I jest też paliwo, na które pojazdy działają. Stacji jest sporo, więc w razie czego jest gdzie tankować. Wspominałem wcześniej o zadaniach. W strefie wojny funkcjonują one pod nazwą kontrakty. Praktycznie co chwila możemy natrafić na charakterystyczny dźwięk wskazujący, że gdzieś obok jest zlecenie do odbioru. Jak już je namierzymy, to po nakierowaniu na odbiornik mamy opis zadania. Tych jest kilka, od bezpiecznych takich jak rabowanie sejfów, czy też szukanie laptopów, mniej bezpiecznych jak polowanie na innych graczy oraz tych najtrudniejszych, czyli wystawiania zlecenia na samego siebie. Możesz się dosłownie poczuć jak John Wick, kiedy wszyscy gracze w pobliżu nagle widzą cię na mapie. Oczywiście też im większe ryzyko, tym większa kasa. No ale właśnie, po co mi ta kasa? Pieniądze w grze mają przede wszystkim dwie funkcje. W sklepach umieszczonych na minimapie możesz kupić broń oraz ekwipunek, albo wykupić powrót poległego kompana. Warto więc bawić się w kontrakty tak, aby mieć jakieś zaskórniaki w razie potrzeb. Jak już jesteśmy przy sklepach, musimy poruszyć temat dość istotnej zmiany. Tak jak w poprzedniej części, mamy w grze tak zwane zestawy wyposażenia. Są to dokładnie te zestawy, które sobie ustawiamy w menu głównym gry, czyli dwie bronie, gadżety, ulepszenie polowe oraz, uwaga, atuty czy też perki, czyli dodatkowe umiejętności, czy też modyfikatory takie jak automatyczne zbieranie amunicji, mocniejszy zasięg rzutu, odporność na wrogie zwiady itd. W Warzone 1 taki zestawik można było sobie kupić we wcześniej wspomnianych sklepach, ale teraz to już takie proste nie jest. Zakupić można tylko broń główną zestawu, więc jak mogę zdobyć taki zestaw w takim razie? Są dwie możliwości. Raz na jakiś czas na mapę zrzucane są skrzynki z zaopatrzeniem, z której taki zestaw można swędzić. Druga opcja jest znacznie trudniejsza. Po mieście rozlokowane są tak zwane twierdze oraz szare strefy. Twierdze to strzeżone przez NPC-ów lokacje, które możemy zaatakować i jeśli uda nam się je wyczyścić, co wbrew pozorom nie jest takie proste, możemy zgarnąć zestaw. Co ważne, jeśli jesteśmy pierwszą drużyną w tym miejscu, to w środku znajdziemy bombę do rozbrojenia, z której zabierzemy klucz otwierający wcześniej wspomnianą szarą strefę. Generalnie jest to trudniejszy wariant twierdzy, który zapewni nam m.in. nowe schematy broni. Kolejną nowością, a raczej ewolucją jest Gulag 2.0. Warzone jest o tyle przyjazną grą, że daje nam dwie szanse na powrót do gry nawet po śmierci. Czy to w formie wykupienia przez towarzysza z drużyny, czy też poprzez wygraną w znanym i lubianym Gulagu. Po pierwszej śmierci trafisz do więzienia, w której staczasz walkę o powrót. Trochę się zmieniło względem pierwszej części, nie walczysz już samemu, a starcie toczy się w dwójkach z losowo dobranym partnerem. Tutaj mamy kolejną zmianę, ponieważ jeśli pojedynek się przedłuża, to na arenie pojawi się strażnik, który jest dosłownie przekoksem. Jaka jest jego rola? Otóż gracze mogą się dogadać z przeciwnikami, aby spróbować pokonać strażnika. Jeśli strażnik zostanie pokonany, z Gulagu wychodzą wszyscy. Trebor, ale jak się dogadać? Kucając, skacząc, o czym ty mówisz? No i tu pojawia się właśnie jedna z tych największych zmian, która jest absolutnie genialna w swoim założeniu. Warzone 2 oferuje nam czat zbliżeniowy. Tak, możecie rozmawiać z pobliskimi wrogami. Jest to funkcja tak bardzo niepotrzebna, a jednocześnie tak śmieszna, że już widzę, jak YouTube będzie zalany filmami typu top śmieszne momenty na czacie w Warzone. Come on, I will not hurt you. Ach du Scheiße, wer redet denn? Hast du das gehört, Julian? Digga, hat irgendwer... Redet wer mit der ganzen... Muszę dodać, że czat, który słychać, to czat głosowy z gry, więc jeśli grasz ze znajomymi, to używaj jakiegoś Discorda czy coś, inaczej łatwo wpaść w tarapaty. Z ciekawych zmian mamy jeszcze kilka tematów do poruszenia.
Jest to mechanika, która rozwiązuje problem ludzi wychodzących z gry. Jeśli nie masz kompletnego zespołu, możesz spingować chęć połączenia sił z innymi. Pobliscy gracze mogą odpowiedzieć na takie zgłoszenie i bum, już masz łatwiej. Naprawdę fajna opcja, której brakuje w innych Battle Royale. Do powalonego przeciwnika, jeśli uważasz, że to bezpieczne, możesz podejść i go przesłuchać. Pokaże ci to lokację jego towarzyszy. Jeśli to ty jesteś powalony i ktoś biegnie do ciebie, możesz od razu się poddać tak, aby nie ryzykować bezpieczeństwa swojej drużyny. Nie ma już ciągle jednego dużego pierścienia gazu, za to pojawiają się z czasem mniejsze, które na sam koniec się łączą. Spoko, zmniejsza to losowość i równa szanse. Skoro gra jest free to play, no to wiadomo, że jest i przepustka bojowa, prawda? Jaka ona jest, nie mnie to oceniać, ale mamy w niej nowe schematy, nowych operatorów i tak dalej, no klasyk, no przepustka. No. Zanim też powiem o trybie DMZ, garść porad. Po mapie porusza się podobny do Apexowego pociąg. Lądując na nim możesz znaleźć świetny sprzęt, ale jest tam zazwyczaj dość groźnie. Skacząc z dachów i innych wyższych miejsc możesz otworzyć spadochron, masz ich nieskończoność. Jak stracisz koło w pojeździe, możesz je naprawić wychodząc z auta i podchodząc do niego. Staraj się robić kasę na starcie, później możesz jej potrzebować, a czasu już możesz za bardzo nie mieć. Jeśli słyszysz strzały w pobliżu, często warto być tym trzecim, który korzysta. Pinguj. Zagrożenia, amunicję, bronię, cokolwiek trzeba. Jeśli chcesz zaznaczyć zagrożenie, pingnij szybko 2 razy. No dobra, to został nam tryb DMZ. Co to w ogóle jest? Kojarzycie Escape from Tarkov? Jeśli nie, to trudno. DMZ to tryb eksploracji z otwartym światem skoncentrowany na narracji, w którym operatorzy mają wolną rękę w wypełnianiu misji opartych na frakcjach, podejmowaniu dodatkowych celów pobocznych, angażowaniu się w walkę z wrogimi operatorami lub bojownikami SI oraz poszukiwaniu cennych przedmiotów. A wszystko to podczas walki o przetrwanie do czasu eksfiltracji. Tak brzmi oficjalny opis. Zasadniczo to wchodzisz sobie na 25 minut, porobisz zadanka, rozstrzelasz się z botami oraz innymi graczami, poulepszasz sobie bronię i takie tam. Nie mam nic więcej do dodania w tym temacie. Mnie ten tryb osobiście w ogóle nie porwał, ale na pewno warto dać mu szansę, zwłaszcza jeśli masz jakąś fajną ekipę do gry. No i to chyba wszystko. Daj mi znać, jak Ci się podoba nowa strefa wojny i oczywiście jak podobał Ci się film. A gdzie? W komentarzu, ty nie ogarze.